Cześć! Z tej strony Marta Sielska. Mam dla Was najnowsze informacje, które dotyczą bagażu podręcznego, rejestrowanego oraz usługi Priority w linii Wizz Air, ponieważ od momentu mojego ostatniego filmu, gdzie porównywałam bagaż Ryanair z Wizz Air, ta druga linia również zmieniła swoje zasady, niestety na gorsze. Dostałam od Was pytania pod filmem i dlatego również na nie odpowiem, aby wszystko było już jasne. Zaczynamy! Wizz Air wprowadził te zasady dla wszystkich lotów od 1 listopada 2018 roku i obecnie jako bagaż podręczny bezpłatny możecie zabrać tylko i wyłącznie bagaż o wymiarach 40, 30 i 20 cm i on musi się zmieścić pod siedzeniem poprzedzającym, czyli w Waszych nogach. Nie umieszczamy go w schowku na górze, ponieważ to miejsce jest przeznaczone dla większych bagaży, o których zaraz powiem. Jako bezpłatne przedmioty, które możecie zabrać, Wizz Air gwarantuje również płaszcz lub koc, telefon komórkowy, coś do czytania, dla dzieci do lat 2, coś do jedzenia lub inne przedmioty oraz dla osób z niepełnosprawnością kule. Jeżeli chcecie zabrać ze sobą coś więcej niż tylko ten mały bagaż 40, 30, 20, wykupcie usługę Wizz Air Priority. W tym wypadku zabieracie ze sobą taką małą torbę plus większą o wymiarach 55, 40 i 23, którą umieszczacie właśnie w schowku na górze. Z tymi dwoma walizkami bez problemów wchodzicie na pokład samolotu, jeżeli macie właśnie usługę Wizz Air Priority. Trzecią opcją na bagaż jest zakup bagażu rejestrowanego. I uwaga, Wizz Air prowadził opcję bagażu do 10 kg, tylko on wcale nie musi być taki mały jak te bagaże podręczne, które wnosicie na pokład samolotu, tylko może być nawet większy jak te bagaże do 20 czy 30 kg. I uwaga, wymiary bagażu rejestrowanego nie powinny przekroczyć szerokości 149 cm, wysokości 119 oraz długości 171 cm. Jeżeli chcecie połączyć opcję bagażu rejestrowanego, musicie pamiętać, że maksymalnie możecie kupić tylko 3 sztuki bagażu rejestrowanego. I jest to albo torba do 10 kg, albo 2 torby do 20 kg, albo 3 torby do 30 kg. Nie można w żaden inny sposób ich łączyć. Naprawdę, to nie jest możliwe. Sprawdzałam to w aplikacji i naprawdę nie przechodzi. Jaka jest różnica między Wizz Air Priority, gdzie macie ze sobą 2 bagaże podręczne na pokładzie samolotu, czyli 40, 30, 20 do 10 kg, 55, 40 i 23 też do 10 kg, a bagażem rejestrowanym też do 10 kg. Jak kupicie tylko bagaż rejestrowany i macie podręczny, to z tym podręcznym, małym idziecie na pokład samolotu, a rejestrowany nadajecie przed kontrolą bezpieczeństwa. I w ten sposób wszystkie małe płyny, kosmetyki nie musicie wyjmować przy kontroli bezpieczeństwa, co jest naprawdę dużym plusem. Niczego Wam tam nie wyrzucą. Możecie kupić coś na miejscu, jakieś pamiątki większe w płynie i też Wam tego nie wyrzucą. Więc to jest plus. Ale minusem jest to, że bagaż rejestrowany kosztuje do 10 kg więcej niż Wizz Air Priority. Możecie oczywiście połączyć wszystkie opcje, czyli Wizz Air Priority, mieć 2 bagaże podręczne oraz bagaż rejestrowany, ale zapłacicie bardzo dużo za bilet. Opłaty za bagaż rejestrowany różnią się oczywiście w zależności od wagi, od miejsca wylotu, od sezonu, więc naprawdę posiadają bardzo dużą rozpiętość. Przeczytam Wam przykładowe ceny dla bagażu do 10 kg. Jest to opłata od 9 do 24 euro w niskim sezonie, a w wysokim od 12 do 27 euro. To jest naprawdę dużo, powiem Wam szczerze. Opłata za bagaż nadmiarowy to jest 10 euro od każdego kilograma. Więc uważajcie, jak pakujecie swoje rzeczy i ważcie sobie w domu. Opłata za Wizz Air Priority również różni się w zależności od kierunku i daty tak naprawdę i tego, jak robicie taką rezerwację. Róbcie przede wszystkim przez stronę internetową albo aplikację mobilną, wtedy ta opłata będzie najniższa, najdroższa będzie przez ich telecentrum. I taka opłata wynosi od 5 do 17 euro, czyli też jak lecicie w dwie strony trochę sporo. A teraz coś na to wszyscy czekali, czyli Q&A. Patrycja. Hej, pierwszy raz będę lecieć samolotem, dokładnie Wizz Air. Mam w cenie wliczony bagaż podręczny, walizkę na kółkach i bagaż rejestrowany. Czy to podręczną walizkę umieszcza się nad siedzeniami w schowkach? Pytam, bo nie chcę wyjść na jakąś ciemnotę. Ja Patrycji już odpisałam, ale powiem Wam, że jak ktoś ma bagaż podręczny, taki bez Wizz Air Priority, czyli ten mały 40, 30, 20, to umieszcza go pod siedzeniem poprzedzającym, a bagaż rejestrowany nadaje oczywiście przed kontrolą bezpieczeństwa. Patrycja napisała, że ma wykupiony bagaż podręczny 10, 30, 20, do tego walizkę na kółkach 55, 40, 23 do 10 kg oraz bagaż rejestrowany do 20 kg. Czyli Patrycja, wydaje mi się, że Ty jednak masz Wizz Air Priority, czyli masz 2 bagaże podręczne, mały i duży, oraz bagaż rejestrowany, czyli mały pod nogi, duży do schowka, rejestrowany przed kontrolą. Sony 5. Lecę za tydzień, czyli taki plecakoworek przyjdzie spokojnie jako darmowy bagaż. Oczywiście, jeżeli ma odpowiednie wymiary albo jest taki
w kształcie worka, że można go łatwo tam upchnąć do tego kosza na bagaż, no to oczywiście przejdzie. Dorota. Lecę na święta. Biorę podręczny mały plecak i czy torebka kobieca będzie również liczona jako bagaż. Jeżeli kupisz Wizzer Priority, no to będzie to liczone jako bagaż, czyli będziesz miała dwie torby, małą i dużą. Ale jeżeli weźmiesz tylko ten mały bezpłatny bagaż 40, 30, 20 i do tego torebkę damską, no to może być problem. To oczywiście w zależności od lotniska, ale ja wolę naprawdę być ostrożna, nie płacić jakichś tam opłat, tylko się do tego odpowiednio przygotować, więc teoretycznie nie powinnaś mieć dodatkowej torebki damskiej, jeżeli jest ona jakaś tam duża. Jeżeli jest to jakaś taka mała nerka tylko na telefon, na coś do czytania według regulaminu, to przejdzie spokojnie, ale większa już tutaj trzeba uważać. Karola. Może to głupie pytanie, ale mnie nurtuje. Lecę w sobotę Wizzerem i mam bagaż podręczny o wysokości 56, a nie 55. Reszta wymiarów jest ok. Mogę mieć problemy przez ten 1 cm więcej. Słuchajcie, te kosze do Wizzera są zazwyczaj trochę wyższe niż te 55, na szerokość też są trochę większe. No ale z tym jest taka ruletka, wiecie, no możecie przelatać 50 razy na tej torbie, a raz ktoś Was złapie i tak nie będzie. Nie przelecicie bez opłaty. Więc to jest Wasze ryzyko. Sabara Devils. Witam Marto, mam pytanie. Jak mam torbę 46, 20, 25 i na przykład połowa tej torby będzie pusta, czy by się zmieściła w skrzynkę metalową na test torby, czy by przeszła jako bagaż podręczny? Słuchaj, jeżeli to jest taka torba miękka i normalnie możesz ją tam upchnąć w tym koszu, no to czemu nie? Naprawdę to nie będzie chyba problemu, tak samo jak z jakimś plecakiem, żeby to dostosować do tych wymiarów, ponieważ ten bagaż idzie pod Twoje nogi, czyli też możesz to sobie dostosować do tego wymiaru. Ale pamiętaj, żeby go jakoś tam nie wypychać bardzo, żeby to było naprawdę możliwe do szybkiego złożenia w odpowiedni rozmiar, lub nawet weź sobie jakiś taki pasek, żeby to od razu tam związać w kosteczkę do 40, 30, 20 i już. Super konto. Czyli jedna mała torba, rozumiem, że aparatu w opakowaniu torbie etui nie mogę zabrać. Sam aparat na pasku na pewno przejdzie, bo ja często tak latam z aparatem na szyi, bo nie mam gdzie go schować nawet, bo ten bagaż jest taki mały. I on spokojnie przechodzi. Jeżeli masz jakieś takie etui też dopasowane do tego aparatu, no też nie będzie problemu, ale jeżeli jest jakieś takie większe, masz duży aparat, nie wiem, jakieś tam masz jeszcze inne rzeczy, no to z tym może być troszeczkę problem i z tym bym uważała, więc no zastanów się, czy chcesz ryzykować. Ale Super Konto napisał, że ma właśnie etui tylko w wielkości aparatu, więc spokojnie przejdzie, zabieraj sobie, zawieź na szyi, przechodź, wszystko będzie dobrze. Ja tak robię. Bez etui przynajmniej. Patrycja. Normalnie do samolotu biorę na przykład torebkę, a walizkę podręczną mam małą. O co chodzi? Patrycjo, ten temat już był poruszony. Bagaż podręczny jest w określonych wymiarach, a torebka damska niestety nie może przejść i musi być już w środku w tym bagażu podręcznym. Albo ta torebka będzie bardzo malutka, jako taka nerka i tam zmieścisz dokumenty i telefon, no albo możesz mieć przez to problemy. Sylwia. Leciałam ostatnio 6 razy i nikt nie mierzył, lot nie sprawdzał, Wizz też nie, ani EasyJet. Akurat mnie to nie dotyczyło, bo ja nie miałam nadbagażu, ale w kolejce nikt nie był sprawdzany. Różne linie, różne państwa, nikt nie ma na to czasu. Słuchajcie, to jest prawda, że na wielu lotniskach w ogóle tego nie przestrzegają i nie patrzą na bagaże, nie mierzą ich, nie wkładają, nikt tego nie pilnuje, ale będziecie lecieć, nie wiem, 10, 20, 30 razy, a za kolejnym razem w końcu traficie na lotnisko, na osobę, która się przyczepi i będziecie musieli płacić karę, która niska nie jest. Więc po co? Lepiej przestrzegać tego, mieć normalny bagaż według zasad i być spokojnym tak naprawdę. Ja przyznam, że też latałam ostatnio wiele razy Wizzerem i dopiero w Katowicach sprawdzali każdego, naprawdę każdego. Ja miałam małą torbę, tą bezpłatną, plus plecaczek, który by nie przeszedł, bo może mieć tylko ten bezpłatny 40, 30, 20. I ja ubrałam wszystkie ciuchy na siebie z tego bagażu i włożyłam swój plecaczek ładnie do tej torby. Miałam jeden bagaż, wszystko było elegancko i przeszłam bez problemu. A po kontroli już znowu schowałam te rzeczy do torby i ubrałam plecaczek i tyle. No słuchajcie, to musi być tylko i wyłącznie na ten moment kontroli. Przygotujcie się, ubierzcie wszystko na siebie, to jest najlepsza możliwa opcja. I będzie dobrze. Max napisał: co się dzieje w momencie, w którym zabiorę do samolotu małą walizkę kabinową 55 cm w ramach darmowego bagażu podręcznego do 40 cm? Moja dziewczyna sugeruje, oni tego nie mierzą. Max, jeżeli chcesz ryzykować, no to jest już Twoja sprawa, ale ja widziałam na lotnisku właśnie w Katowicach, że takie osoby musiały płacić karę od razu i czy warto? No moim zdaniem nie warto. Jeżeli chcesz ryzykować, bo ktoś tak mówi, że tego nie sprawdzają na ileś tam lotów, no to trudno, to jest Twoja decyzja. Mam nadzieję, że ten film był dla Was przydatny i
logistyka bagażów w Wizz Air teraz nie stanowi żadnego problemu. Jeżeli film Wam się podobał, będę wdzięczna za wszystkie łapki w górę oraz subskrypcję kanału i dziękuję, do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!